Pakowany w folię chleb tostowy budzi czasem emocje. Leży na sklepowej półce przez wiele dni, nie czerstwieje, nie pleśnieje, czyli coś z nim jest nie tak, prawda? A ja dostrzegam jego pozytywy. Nie znam lepszego materiału na grzankę. Najważniejsze to upiec go w domu. Przepis, jak zawsze, można znaleźć na blogu. Oczywiście będę potrzebował mąki. W tym przypadku białej mąki chlebowej, chociaż można też użyć nieco pełnoziarnistej dla wzbogacenia smaku. Ciasto na chleb tostowy jest wzbogacone tłuszczem, użyję więc także roztopionego masła. Oprócz tego będą mi potrzebne drożdże, mleko, woda i sól. Na początek do misy trafią wszystkie mokre składniki, drożdże i sól. Drożdże rozprowadzam w płynie. Część masła tężeje, ale nie sprawi to problemu. Następnie dodaję mąkę i zgrubnie mieszam składniki. Przekładam ciasto na stolnicę i wyrabiam przez około 10 minut, aż do wytworzenia silnej siatki glutenu. Test okna potwierdza siłę glutenu. Udaje mi się rozciągnąć ciasto do cieniutkiej, niemal półprzezroczystej warstwy, zanim się rozerwie. Zaokrąglam ciasto i wkładam do miski w celu przeprowadzenia wstępnej fermentacji. W sumie będę potrzebował większej miski. Ciasto będzie wyrastało pod przykryciem, dopóki nie podwoi objętości, w moim przypadku ponad 2 godziny. Po wstępnym wyrastaniu przebijam ciasto, czyli usuwam z niego dwutlenek węgla. Wyrówna to temperaturę ciasta i sprawi, że będzie szybciej wyrastało podczas fermentacji końcowej. Wstępnie formuję bochenek, ponownie zaokrąglając ciasto. Opruszam je mąką ryżową i zostawiam na blacie na kilka minut. To rozluźni siatkę glutenu i zapobiegnie jej rozrywaniu się podczas końcowego formowania. Przekładam ciasto szwem do góry i rozciągam je w kształt płaskiego dysku. Zawijam brzegi do środka, tworząc kształt klinka. I wreszcie ciasno zwijam ciasto, zaczynając od wąskiego wierzchołka. Wciskam ciasto pod siebie kciukami i ostatecznie formuję kształt cygara. Ciasto trafia do foremki, gdzie będzie wyrastać, dopóki ponownie co najmniej nie podwoi objętości, co u mnie zwykle zajmuje około godziny.
Niestety straciłem materiał po ostatecznym wyrastaniu. To inny bochenek, nieco mniejszy od poprzedniego, bo zrobiłem go z nieco mniejszej ilości mąki. Wkładam go do nagrzanego piekarnika. I oto on, ładnie wypieczony. Papier do pieczenia z foremki już miał w sobie tyle bochenków, że stał się za kruchy, by go dalej używać. Najlepszym sposobem jedzenia pieczywa tostowego, moim zdaniem, jest z domowym dżemem i kubkiem kawy. Najlepiej w formie grzanki, ale spróbuję go bez tego. Krojenie jest łatwe, bo chleb jest bardzo miękki. Praktycznie nie ma skórki. Rozrywa się niemal jak wata cukrowa, ale nie jest słodki. Jest delikatny i maślany, ale słodycz, jeśli ma wystąpić, musi pochodzić od dodatków, na przykład od dżemu. Pycha, to zdecydowanie najlepszy chleb tostowy, jaki jadłem.